Witam Was serdecznie. Ten piękny wieczór co jakiś czas pada, ale dzięki temu roślinność teraz bujnie się rozwija. Jestem na rabacie irysowej. No teraz tu królują irysy, ale wcześniej były też tulipany, czosnki ozdobne, ale teraz przepięknie tutaj wygląda z białymi irysami. Teraz zaczynają też fioletowe inne kolory, więc upajam się tą chwilą i delikatnym zapachem irysów. Zapraszam do oglądania odcinka. Dzisiaj podzielę to na dwie części. Na część taką spacerową i część, gdzie będę praktycznie pokazywać, co robię w ogródku. Więc zapraszam jeszcze raz serdecznie do oglądania. Pieszczostki ozdobne przekwitły. Zostawiam te główki czosnków, tu je widać, dlatego że mają piękne te nasiona, takie zielone kulki i poza tym, że one same się rozsieją, więc dlatego je zostawiam. Irysy, czas irysów. Teraz tutaj nie to, że zerwałam ten kwiat, natomiast ślimaki nacięły tutaj, troszeczkę podgryzły sobie łodygę i ona pod wpływem ciężaru kwiatów opadła, więc przeglądam, zbieram tutaj te ślimaki, żeby następnych tych kwiatów mi nie poniszczyły. Najpierw zakwitają tu białe, już one się takie lekko liliowe są na końcach i zaczynają też piękne, takie bordowo-fioletowe i wszystkie pachną. Wszystkie pachną naprawdę delikatnie. Pachną. Jest to taki subtelny zapach. Dopiero jak się wącha blisko kwiat, czuć taki bardzo delikatny zapach. Przepiękna rabata. Tu mam takie zestawienie, które mi się bardzo podoba. Zaczęło padać, ale nic, kontynuujemy. To jest zestawienie bodziszka o fioletowych kwiatkach z czosnkiem ozdobnym, czosnkiem takim olbrzymim. Bardzo mi się podoba zestawienie, dlatego że bodziszek swoim ulistnieniem przykryje łodygi i więdnące te liście czosnku olbrzymiego, a jednocześnie będą się uzupełniać też kolorem fioletu. Te czosnki olbrzymie i właściwie już w ogrodzie się kończy kwitnienie. Tu jeszcze kwitnie ze względu na to, że tu jest bardziej w półcienistym miejscu one rosną. No, rozpadało się. Tutaj jest taka część leśna ogrodu, bardziej naturalistyczna, w której królują liliowce, obrazki włoskie i teraz kwitnące rutewki. Miałam dwa rodzaje rutewki, ale ta była bardziej odporniejsza. To jest taka orlikolistna. Ona dobrze sobie radzi, szczególnie w środowisku, gdzie jest mnóstwo ślimaków, bo blisko jest oczko wodne. Tutaj pięknie rozwinął się dereń biały o pstrych liściach. To jest bardzo ciekawy krzew. Jeżeli oglądacie moje odcinki, widzieliście, co robię z tego derenia, jakie dekoracje na wiosnę, ponieważ mają pięknie intensywny, czerwony kolor. Więc bardzo lubię tu przebywać ze względu na to, że tu słychać bardziej śpiew ptaków niż zgiełk ulicy. Od lat była zimą dokarmiana, więc jest bardzo taka przyjazna, oswojona, prawie że nie boi się. Róża goździkowa ma kwiatki w formie goździka. Urocza. Tu uchował się jeden łubin. Za każdym razem tutaj sadzimy, ale coś mu nie pasuje, też się tak nie rozsiewa sam.
wytwarza nasiona, ale nie widać, żeby siewki były obok. Natomiast warto go mieć w ogrodzie, bo jest rzeczywiście piękny. Teraz przeważa zieleń, ale takim akcentem, teraz takim tutaj rozjaśniającym, jest klon Orange Dream. On teraz przybiera formę takich listków bardzo jasno zielonych, żółtych, w zależności od nasłonecznienia, bo niżej one są ciemniejsze, mają taką nasyconą zieleń, a tam, gdzie jest więcej słońca, one robią się takie blado-żółte i żółte. Jak już jest bardzo dużo słońca, to potrafią te górne liście być wypalane i one takie robią się brązowe. Więc ten klon palmowy myślę, że lepiej by rósł nawet takim półcienią. Tu trochę ma tego cienia od okalającej sosny. Pokażę Wam mój ostatni zakup. Dokonałam w supermarkecie zakupu mini fuksji. Nie napisane były, że mini fuksje, ale sądząc po tym pokroju, małych listkach i takich małych pączkach, wydaje mi się, że będą mniejszych rozmiarów. Zobaczymy. Zależało mi na tym, żeby one były przy oknie, posadzone i żeby się nie rozrastały jak te zwykłe fuksje i trzeba ciągle obcinać, a to, żeby bez obcinania miały kompaktową formę. Zobaczycie w kolejnych odcinkach, czy rzeczywiście jak one urosły, bo pokażę Wam już w lecie, jak one się rozrosły. Kupiłam 3, będę sobie rozmnażać, zobaczymy jak one się przyjmą. Widać, że zdrowe, ładne. Były już na wyprzedaży w supermarkecie, więc i tak się cieszę, że dostałam okazyjnie, bo tylko tak warto kupować. Zauważyłam ostatnio kwiaty, tak, jeżeli są ładne, podobają się i nie mam takich, to kupuję. Ważnym zabiegiem teraz, szczególnie w takich miejscach reprezentacyjnych, jest wycięcie przekwitłych kwiatów stanów azalii. One i tak upadną, zawiążą się nasiona, ale tak, żeby nie szpeciły, ja w niektórych miejscach, gdzie są widoczne, szczególnie od ulicy, wycinam. Jak obcinamy, trzeba uważać, żeby nie przyciąć tych młodych takich pędów, ale w tym miejscu mniej więcej te tutaj końcówki zielone zostawiam w ten sposób. Jak przycinam, też nie w wszystkich miejscach, tylko tam, gdzie to rzeczywiście jest widoczne, gdzie mi przeszkadza. Tu sobie rośnie jeden okaz kuklika w takim nieeksponowanym stanowisku. On ma zresztą drobne kwiatki i on się gubi w tym całym otoczeniu, więc moim celem jest to, żeby rozmnożyć go i później w większej grupie posadzić w innych miejscach. Nie wiem, czy to widać. Sobie przekrajam w ten sposób. No i tu sobie już mam kępkę wyrwaną. I teraz tutaj wezmę jeszcze podzielę. Tak na takie mniejsze. Wypiem. Odcinam kwiatek. I następną. Tu jeszcze mogłabym więcej zrobić. Może jeszcze nawet zrobię na pół. Albo na jeszcze mniejsze kawałki. Tu jakieś liście takie te żółte można sobie obciąć. I tak tanim kosztem możemy mieć kilka sadzonek. Naprawdę one nawet takie małe, widać tutaj, że mają zaczątek korzonka. Myślę, że bardzo dobrze się ukorzenią. Jeszcze tutaj sobie poprzekrajam. Nawet z tej strony. Widzę, że z tyłu
tutaj w cieniu pod liliowiec idą, to nie za bardzo. Bardzo prosto przedzielić. Naprawdę łatwo się dzieli kuklika. Bardzo dekoracyjne. Są różne inne gatunki, kolory, ale wyrósł ten, no to ten będę miała. Widzę, że oj, zobaczcie, ile można mieć z jednej rośliny sadzonek. No po prostu rewelacja. Są delikatne, malutkie, ale urocze. I kolejne zrobię. No i tu rosną moje nowe sadzonki. Robiłam ich kilka. Wszystkie z korzonkami były, także nie będzie problemu z przyjęciem. Tak więc zrywam sobie tę pokrzywę. Na kawałki ona jest bardzo ładna. Nawet można by sobie jeszcze popić sobie, wezmę kawałek, zostawię do popicia. Ja nie wycinam do końca pokrzywy, dlatego że ona będzie odrastać i będę nieraz używać jej w sezonie do robienia gnojówek. Teraz ją dosyć mocno przytnę, żeby nie szła w kwiatostany i żeby wytworzyła więcej tej masy zielonej. I to już mam pocięte, pokrzywę z żywokostem, zaleję wodą. Jeśli śledzicie moje odcinki, widzieliście jak w lutym przy formowaniu tawoły japońskiej kilkanaście pędów włożyłam do tej donicy. One po kilku miesiącach pięknie wyrosły. Na razie ich nie przesadzam, bo nie mam takiego miejsca, w którym to mogłabym umieścić, ale to jest bardzo fajny sposób na pozyskanie bez żadnych dodatkowych kosztów nowych sadzonek. Polecam. To jest ulubione miejsce balbinki do leżenia. Ja używam właśnie takiej tej skoszonej, właściwie wyciętych traw. One służyły jako osłona przez zimę. No i teraz ogranicza rozwój chwastów na ścieżkach. Wiosnki, które kwitły całą wiosnę od marca, przesadziłam teraz doniczki w cieniu pod cisem. Zebrałam trochę kwiatów bzu czarnego i zrobię sobie z tego pyszną lemoniadę. Jeżeli nie próbowaliście pić kwiatów bzu czarnego, to warto spróbować, bo teraz jest okres jego kwitnienia. A przepis jest bardzo prosty. Należy odciąć te kwiatki, włożyć do słoika, zalać gorącą wodą. Jak się ostudzi, dodać miodu, później do smaku cytryny i pić. Jest to lemoniada o niepowtarzalnym smaku. Warto spróbować. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Życzę Wam spacerów czerwcowych, pełnych zapachów i kolorów. Ja Was żegnam z tego azaliowego, pięknie pachnącego zakątka. Do widzenia.